Witamy wszystkich miłośników podróży na naszym kanale. Tym razem zabierzemy Was na przejażdżkę po zachodnich krajach Europy, jak Niemcy, Belgia oraz Holandia. Państwa te cechują się występowaniem licznych pamiątek architektury i dziedzictwa naturalnego, obok jakich obojętnie nie przejdzie nawet najbardziej wybredny turysta. Kraje te były częścią Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, przekształconą później w Unię Europejską. Charakteryzują się zróżnicowaną powierzchnią topograficzną, od dominującej tu równiny środkowoeuropejskiej, poprzecinanej dolinami rzek Ren, Łaba czy Moza, przez wyżyny jak frankońska i szwabska oraz góry, np. Alpy, Harz, Ardeny, Schwarzwald. Aż wreszcie charakteryzują się zupełnie odmienną przeszłością, czasem uzyskania niepodległości i scementowania się obecnego widocznego na mapach kształtu granic. Nasza trasa od Warszawy na Mazowszu biegła na Śląsk, dalej przez Saksonię, Hesję, Nadrenię, Palatynat i Nadrenię Północno-Westfalię. W Belgii jeździliśmy po Walonii oraz we Flandrii. W Królestwie Niderlandów przejechaliśmy przez Brabancję Północną, Południową Holandię i Zelandię. Potem z powrotem do Brukseli, ponownie przez Nadrenię Północno-Westfalię, Dolną Saksonię, Saksonię-Anhalt i Saksonię. I koniec podróży w Warszawie. Trasa łącznie wyniosła nas około 4100 km. Podróż rozpoczęliśmy w Warszawie, obierając generalny zachodni kierunek. Przejechaliśmy drogą A2 zwaną Autostradą Wolności i drogą S8 zwaną Trasą Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Po 560 km i prawie 6 godzinach jazdy dotarliśmy do Budziszyna, położonego w Saksonii, landu o bogatej historii, statusie królestwa do 1918 roku, posiadającej wyjątkową stolicę w Dreźnie i wcześnie zakorzenionej tradycji przemysłowej związanej z górnictwem w Rudawach przy granicy z Czechami. Jadąc dalej przejechaliśmy przez Saksonię-Anhalt, Turyngię i południowy fragment Dolnej Saksonii, by zatrzymać się w Kassel oraz w Marburgu, dwóch miastach Hesji, znanej z gigantycznego lotniska we Frankfurcie nad Menem, baśniowej tradycji braci Grimm, jacy spędzili tu większe życie, i zbiegu Renu i Menu. Z Hesji droga zawiodła nas do Nadrenii Palatynatu, na drogi pośród dwóch dolin rzek Renu i Mozeli, gdzie wstąpiliśmy do dwóch zamków, Marksburgu oraz Elst, ale i Koblencji. Ta część Niemiec to prawdziwa winiarnia kraju. Mamy tu najbardziej romantyczny odcinek Renu, pasmo wzniesień Eiffel z pozostałościami wygasłych wulkanów i mimo, że land ten sztucznie utworzyły władze francuskie w 1946 roku, to nie będziemy się nudzić, zagłębiając się w tutejszą historię, na przykład spacerując po mieście Trewir o wspaniale zachowanej architekturze rzymskiej. Zanim przekroczyliśmy granicę niemiecko-belgijską, zawitaliśmy do Monschau w południowym fragmencie Nadrenii Północnej Westfalii. W Królestwie Belgii postawiliśmy na kontakt zarówno z regionem Flandrii na północy oraz Walonii na południu. Przy okazji spacerowaliśmy po wschodnich obrzeżach Brukseli, nocując tam i spędzając Nowy Rok. Najpierw skoczyliśmy do południowej i francuskojęzycznej Walonii i do jej stolicy Namur, miasta Dinant i zamku Waldzin. W niderlandzkiej Flandrii mieliśmy kontakt jedynie z Mechelen, z ogromną katedrą w centrum. Obydwa regiony reprezentują zgoła inną kulturę. Walonia jest rolnicza, Flandria zamożniejsza. Wydaje się, że Flandria dominuje bogactwem atrakcji, z Antwerpią, Brugią i Gandawą na czele. Ale Walonia też naszym zdaniem nie odstaje. Mamy tu przecież Liège, Dinant czy Ardeny, ośrodek sportów zimowych wszystkich Belgów. Jest też stolica Bruksela, otoczona ziemiami Flamandów. Również jest podzielona na dwie części, podobnie jak cały kraj. Pamiętajmy, że każde miejsce w Belgii ma swoją nazwę flamandzką i walońską, o czym trzeba pamiętać, kierując się znakami na drogach. Jadąc z Brukseli w kierunku północnym, dotarliśmy do Brabancji Północnej w Królestwie Niderlandów i miasta Bergen op Zoom oraz Willemstad. Z kolei w prowincji Południowa Holandia odwiedziliśmy Kinderdijk oraz Hage, a w drodze powrotnej do Brukseli zatrzymaliśmy się na jednej z wielu plaż w Zelandii. Brabancja Północna to niemal w całości ziemie położone powyżej poziomu morza. Pokryta jest lasami, wrzosowiskami i mokradłami. Region ten jest wyraźnie katolicki i bogaty w liczne kulturalne wydarzenia.
Tereny południowej Holandii to zarówno wiejskie tereny przy granicy z Brabancją i Zelandią oraz przemysłowo-miejskie, jak na przykład port w Rotterdamie czy stolica administracyjna Haga. Z kolei Zelandia, z holenderskiego oznaczająca morski ląd, jest najbardziej słoneczną częścią Holandii. Tworzy skupisko wysp połączonych groblami i tamami, z pięknymi piaszczystymi plażami i urokliwymi skarbami architektury. Po wizycie w Holandii i Belgii opuściliśmy tę ziemię i pojechaliśmy na wschód, z powrotem do Republiki Federalnej Niemiec. W landzie Nadrenia Północna Westfalia pospacerowaliśmy wokół pałacu Benraf, odkryliśmy dziedzictwo człowieka w Neandertal oraz skarby miasta Lemgo. Land ten słynie przede wszystkim z kolonii, z jej legendarną katedrą, Aquisgranem, dawnej stolicy cesarstwa Karola Wielkiego, czy też Bonu, stolicy kraju po II wojnie światowej. Kolejno zawitaliśmy do Goslar, zlokalizowanego na południowym krańcu Dolnej Saksonii, Wernigerode na zachodzie Saksonii-Anhalt i przejechaliśmy się po północnych zboczach Harcu. Jadąc dalej do Polski, nocowaliśmy w Lipsku u naszych przyjaciół, ale nie zobaczyliśmy innych atrakcji, jakich jest tu mnóstwo w całym landzie. Po Lipsku przekroczyliśmy granicę, zajechaliśmy na obiad w Legnicy na Dolnym Śląsku i kierując się znaną nam drogą obok Wrocławia i Łodzi, dotarliśmy do domu. Popatrzcie teraz, jak wyglądały nasze przystanki w bardzo krótkiej formie 2-3 zdań na temat każdego z nich. Pierwszy z nich, Budziszyn, z niemieckiego Bautzen, położony jest na malowniczym wzniesieniu oplecionym od strony zachodniej zakolem rzeki Sprewy. Miasto oferuje dobrze zachowane fortyfikacje i liczne wieże, w tym 56-metrową Reichenturm, jedyną w Saksonii krzywą wieżę odchyloną od pionu o 1,44 cm oraz wieżę wodną zapewniającą mieszkańcom ten życiodajny fluid ponad 400 lat do 1965 roku. W centrum miasta, przy placu Hauptmark, wyróżnia się XVIII-wieczny ratusz, a po sąsiedzku na placu Fleischmarkt jest katedra świętego Piotra, użytkowana przez dwie religie, katolików i protestantów. Nad bezpieczeństwem miasta czuwał Ortenburg, zamek z roku około 1000. W przemysłowym Kassel ponad 200 lat temu, jeszcze stolicy Królestwa Westfalii, obecnie stolicy północnej Hesji, Wilhelmshöhe to zdecydowanie kluczowy punkt do zwiedzenia. Położony na jego zachodnim krańcu, powstały na polecenie jednego z lokalnych władców, landgrafa, imieniem Karol. Jest naszym ulubionym odkryciem tej części Niemiec. Wzgórze to ogromny park o dość stromej morfologii, obfitujący w drzewa, trawniki poprzeplatane strumykiem, kilka stawów, pałac, zamek, fontanny i ogromny pomnik Herkulesa na samym szczycie. Dla nas szczególnie piękny jest układ całego parku. Z drugiej strony klasycystyczny pałac, w którym landgrafowie niegdyś zamieszkiwali, oraz zamek nieco wyżej z bajecznymi wieżami, licznymi oknami i bramami. Marburg to uniwersyteckie miasto ze starym miastem na wzgórzu, z stromymi uliczkami, z urokliwymi niemieckimi szachulcowymi zabudowaniami w różnych barwach i zamkiem górującym na szczycie. Na niższych partiach wzgórza są zabytki, jak gotycki kościół świętej Elżbiety, ważny niemieckiej świętej, ratusz oraz kościół mariacki. Czas na Koblencję, o historii sięgającej Cesarstwa Rzymskiego, miejsca, gdzie Mosela wpada do Renu. Punkt ten nosi nazwę Deutsches Eck, niemiecki róg, i wyróżnia się obecnością ogromnego pomnika Wilhelma I, cesarza niemieckiego. Nad miastem od wschodu góruje twierdza, a naprzeciw niej, po drugiej stronie Renu, wybudowano ogromny pałac. Zamek Marksburg wznosi się wysoko nad malowniczym miasteczkiem Braubach, tuż przy szeroko skręcającym zakolem Renu. Jasne mury widać z daleka, a wieża w środku wznosi się wysoko ponad resztę budynków, tworząc z otaczającymi je zielonymi lasami wyborny kadr. Kolejny zamek Elst również wznosi się wysoko, ale nie na tyle, aby przewyższać otaczające je wzniesienia. I ponownie wokół płynie rzeka, tym razem mniejsza, lecz bardziej rwąca Elsbach, wpadająca do Moseli, kilka kilometrów dalej na południe. Jest siedzibą rodu o tej samej nazwie, znany już z XII wieku i będąc ważnym świadectwem architektury późnogotyckiej Niemiec, prawdziwie zadziwi każdego podróżnika. Ma smukłe wieże,
liczne budynki o ciemnokremowej barwie, ciemne zadaszenia i bramę, do której prowadzi most. Nieopodal granicy belgijsko-niemieckiej i na zachód od Parku Narodowego Eiffel, w głęboko wciętej dolinie rzeki Ruhr, mieści się miasto Monschau. Spacerując uliczkami wzdłuż rzeki, natkniemy się na szachulcowe budynki o barwnej elewacji i spadzistych dachach, romantyczne pałacyki i mosty przerzucone nad wodą, a na dodatek nad naszymi głowami górują ruiny dwóch zamków. Bruksela, jak na stolicę państwa przystało, jest pełna parków, dobrze skomunikowana, posiada fantastyczne perspektywy zawodowe, wspaniałą zabudowę złożoną z niezliczonych starych kamieniczek występujących prawdopodobnie w całym mieście. Dodatkowo, mimo że przyjeżdżając tu mamy w świadomości, że jest to stolica Unii Europejskiej, to nadal możemy poczuć się tu jak w małym mieście. Kilkadziesiąt kilometrów na południe od Brukseli jest stolica Walonii, położona nad rzeką Sambrą oraz Mozą na Mur. W mieście tym spotkamy się z wielką twierdzą na wzniesieniu u zbiegu obydwu rzek, wybudowaną na przełomie XIX i XX wieku, stanowiącą potężną konstrukcję z długimi murami i licznymi przejściami oraz budynkami. Wybudowana została jako część pierścienia twierdz mających odstraszyć Francuzów przed najazdem. Po drugiej stronie rzeki jest pozostała część zabudowań na muru, w tym katedra świętego Albana. Nad płynącą dość spokojnie przez masywne jurajskie skały rzeką Mozą zbudowano niewielkie miasteczko Dinant. Obydwa brzegi łączy most, z którego wyraźnie zobaczymy, skąd wynika urok tego miejsca. Cudowny kościół kolegialny Notre Dame z charakterystyczną szarą wieżą pośrodku, sięgającą niemal do szczytu potężnej ściany skalnej tuż za nią, stoi w szeregu względnie niskich, kolorowych zabudowań postawionych wzdłuż brzegu rzeki. Na zachodnim brzegu, około kilometra na wschód, jest jaskinia Grotte de Dinant. Znajdziemy tu przejście z kratą, potem schody sięgające głęboko w głąb, gdzie znajduje się pozostała część pustki. Nieco dalej od Dinant, w kierunku południowym, jest zamek Waldzin, jaki niesamowicie prezentuje się postawiony na wysokiej pionowej półce skalnej, u podnóżu której płynie rzeka Lesse. Zamek ma białe ściany i ciemne dachy. Widoczne wieże nie odstają wysokością od reszty budynków, jak to często ma miejsce, i po drugiej stronie rzeki są płaskie tereny tarasu zarewowego, wzdłuż których możemy pospacerować, kontemplując urodę doliny. Flandryjskie Mechelen nad rzeką Dilie położone jest między Antwerpią i Brukselą i ma dla nas eleganckie, barwne budynki ciągnące się wzdłuż ulic Starego Miasta, bogato zdobione mosty, zabytkowy ratusz, Scheppenhuis, najstarszy budynek murowany we Flandrii, czy wreszcie majestatyczną katedrę świętego Rumolda zapisaną na listę UNESCO z potężną wieżą o niemal 100-metrowej wysokości. Wreszcie nadszedł czas na Brabancję Północną i miasto Bergen op Zoom, założone w IX wieku nad wschodnią częścią ujścia Skaldy. Znane ze swoich karnawałowych zabaw, ma ładne stare miasto, wliczając w to Grote Markt, główny plac obejmujący np. ratusz i gotycką dzwonnicę. Wilhelmstadt był drugim miastem, jakie zobaczyliśmy w Brabancji Północnej. W dawnych czasach było to miasto o znaczeniu strategicznym i funkcji obronnej. Teraz, otoczone wodą wypełniającą gwiaździstą w planie fosę, przekraczając kanał wodny, od wschodu pierwszym, co ukazało się naszym oczom, był najprawdziwszy wiatrak. Jeden z tych niesamowitych urządzeń, jakie niegdyś osuszały ziemię dla celów rolniczych, czy też mieszkalnych. Miejscowość powstała w 1583 roku decyzją Wilhelma I Orańskiego, jaki przekształcił wioskę rybacką w miasto warowne, nazywając je od swojego imienia. Wiatrak to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny symbol walki Holendrów z wodą na terenie Niderlandów. Rozwijane pod względem technicznym od XVII wieku, przenosiły wodę z jednego miejsca w drugie, aby w efekcie utworzyć suche tereny rolne czy mieszkalne. W Kinderdijk, emanującym kilkusetletnią tradycją i kulturą holenderską, jest obecnie największe skupisko tych drewnianych maszyn spośród około 1000, jakie ostały się w całym kraju. Stoją one wzdłuż kanałów i mokradeł, pomiędzy którymi bujnie rozrasta się niska roślinność. Spacerując wieczorem, dostrzegliśmy, jak z wnętrza niektórych z nich dochodzi światło.
świadcząc o tym, że ludzie wciąż tam mieszkają. Nad Morzem Północnym od ponad 750 lat rozwija się stolica polityczna państwa, zwana największą wsią Europy. Haga nadal nie ma przyznanych praw miejskich. Spacerując pomiędzy starymi zabudowaniami i nowymi osiedlami, wliczając w to wysokie drapacze chmur, najbardziej zapamiętaliśmy okolice dawnego zamku hrabiów w Holandii, siedzibę rządu obejmującą zewnętrzny i wewnętrzny dziedziniec, wśród których wyróżnia się najznakomitsza w mieście XIII-wieczna Ridderzaal, czyli sala rycerska. Spacerując od strony jeziora, nie ma szans, abyśmy nie docenili widoku symetrycznego odbicia budynków rządowych w wodzie. Nieopodal serca miasta jest znany kurort morski Scheveningen. Zatrzymując się nieopodal kurhausu i spacerując obok długiego molo, możemy pooddychać odświeżającą morską bryzą. Teraz zabierzemy Was na chwilę do Zelandii, niegdyś prowincji złożonej z szeregu wysepek. Teraz dzięki pomysłowości i pracowitości Holendrów tworzą ją raczej półwyspy, połączone ze sobą mostami i groblami. Te ostatnie są częścią planu Delta, działania ponad pół wieku temu mającego zabezpieczyć cały kraj przed morzem. Zelandia słynie z pięknych plaż. Jedną z nich spacerowaliśmy, ciesząc się odpływem i światłem zachodzącego słońca. Wracając do Polski, zajechaliśmy na przedmieścia Düsseldorfu, by zobaczyć pałac Benrath. Jest on, można powiedzieć, takim małym Wersalem Düsseldorfu, położonym wśród lasów nad brzegiem Renu. Cały kompleks to większość park, ogrody, pałac w stylu późnego baroku wraz z przylegającymi skrzydłami i budynkami bram. Elewacja jest delikatnie różowa, a przy frontowych schodach stoją dwa pomniki. Obchodząc jezioro przed pałacem, zobaczymy budowlę w naturalnej otoczce. Nieco dalej na północny wschód od Düsseldorfu zaparkowaliśmy nad rzeką Düssel, aby prześledzić losy odległego przodka naszego gatunku. W tutejszej okolicy wydobywano wapienie dewońskie na przemysłową skalę i przy okazji w 1856 roku znaleziono pierwszy szkielet człowieka neandertalskiego. Szczegóły tego ważnego odkrycia są dokładnie ukazane w nowoczesnym muzeum. Późnego wieczoru zajrzeliśmy do zabytkowego miasta Lemgo z niezwykle dobrze zachowaną architekturą późnośredniowieczną i renesansową, w których nadal mieszkają niemieccy obywatele. Co ciekawe, ceny na rynku nieruchomości domków o ponad 100-letniej historii są całkiem przystępne, zachęcając do przeprowadzki. W centrum miasta stoi dom burmistrza od czarownic, Hexenbürgermeisterhaus, osławiony zgoła negatywnym traktowaniem domniemanych posiadaczek nadprzyrodzonych mocy. U podnóża zalesionych wzgórz Harzu zajechaliśmy do bajkowego miasta Goslar z architekturą Starego Miasta wpisaną na listę UNESCO. Miasto wzbogaciło się na rudach mineralnych w XVI wieku, m.in. z pobliskiej już zamkniętej kopalni Ramersberg. Posiada wzniesione na wzgórzu romańskie palladium cesarskie Kaiserpfalz z XI wieku. Dodatkowo jest tu wybitnie zachowana zabudowa szachulcowa z takimi perełkami jak Siemenshaus, Kaiserwort czy też gotycki ratusz zdobiący rynek. Między pałacem i rynkiem płynie niewielka rzeczka Abzucht. Nieco dalej na wschód również znajduje się Wernigerode, zwane kolorowym miastem. Położone u zbiegu schodzącej z gór doliny i terenów nizinnych daje nam sposobność, aby oprócz szachulcowej zabudowy i pięknego ratusza piąć się na zamek po wschodniej stronie miasta. Jego obecny kształt został mu nadany po zniszczeniach w czasie wojny 30-letniej przez Otto von Stolberga Wernigeroda, wicekanclerza Rzeszy. Góry Harz w styczniowej aurze są nieco ponure i markotne. Zachmurzone niebo ukryło przed nami dalsze krajobrazy, a temperatura była zbyt wysoka, aby doświadczyć śnieżnej zimowej aury. Na koniec naszej podróży na chwilę wpadliśmy do Legnicy, trzeciego co do wielkości miasta Dolnego Śląska, o XIII-wiecznej bogatej historii. Miasto jest po zniszczeniach wojennych bardzo niejednolite. Przechadzając się wśród wyśmienitych budowli z czasów średniowiecza, jak katedra, kościół mariacki czy zamek piastowski, czy może też renesansowych w formie kamienic śledźowych, nie omieszkamy zwrócić uwagi na typowe bloki mieszkalne, jakie reprezentują jedynie czasy komunistyczne.
Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Dajcie znać, jaki jest Wasz faworyt na naszej trasie w sekcji komentarzy i podzielcie się tym, co jest dla Was najciekawszego w krajach, jakie były tematem tego filmu.